Teraz patrzymy na gaźniki. Mamy tu ich kilka. To jest oryginalny Dell'Orto 17. A to jest... Nie wiem, czy oryginalne, czy nie oryginalne, czy podróba. Nie ma napisane Dell'Orto, więc chyba to nie jest. 17,5. Czym się różni od oryginału na 100%? Od oryginału. A, na drugą stronę ma w ogóle regulację, jak widzicie. Bo w niektórych skuterach, jak jest dostęp na zewnątrz, to jest warto założyć w inną stronę. Ale obydwa są 17. Któryś z tych gaźników będzie zamontowany? Prawdopodobnie. Chyba że będzie któryś Keihin zamontowany. Jeszcze nie wiem. Tutaj mam kolejny oryginalny Dell'Orto. I to Dell'Orto jest 21. Więc być może będzie właśnie to. Tutaj mam krótce do zamontowania gaźnika. Ale to są krótce prawdopodobnie od Hondy Dio, bo kiedyś robiłem na drukarce prototyp. I mam tutaj trzy różne zawory, wszystkie chińskie, z takimi blaszkami, które są wzmacniające. Prawdopodobnie pokuszę się o użycie któregoś z nich. Nie pamiętam, powiem wam, niestety. Dobra, patrzymy, co tutaj jest. Tu jest gaźnik Keihin. Jaka średnica. PWK Keihin. Gdzie nie napisane? (21). Tu widać. Ledwo, ale widać. Więc prawdopodobnie do tego sprzętu to użyję nie Keihina, tylko Dell'Orto. Jest łatwiejszy w regulacji i oszczędniejszy. Może ciutkę mniej mocy daje niż Keihin, ale jest na pewno łatwiejszy w regulacji. Sprawdzone gaźniory. Tutaj jest kolejne sprzęgło zdemontowane z któregoś sprzętu. Żółte sprężyny. Pompa do Aeroxa druga, co jest w wiadrze. Kolejne gaźniki i
filtry. Tu jest oryginalny Dell'Orto 17,5. Kruciec od Yamahy. Z prawdopodobnie oryginalnym dolotem. No to będzie też potrzebne. I to, i to. Tylko nie wiem. Nie, no chyba 21 użyję, bo to jednak jest cylinder 70. To nie chcę, żeby był muł jakiś maksymalny. To chyba użyję tego. Co dalej? Tu jest znowu od Yamahy. Plus tu wyciągane jakieś badziewia. Gaźnik, część gaźnika. Tu jest od tej wariator, tak naprawdę on chyba się nadaje do wypieprzenia na śmietnik. Ale bardzo bym chciał znaleźć części od elektryki, od Aeroxa. I to niestety chyba jest gdzieś tu. Zaraz będziemy kopać tam. Dobra, czy ja tutaj mam coś w tym pudełku? Puste jest to pudełko. Tutaj już jest to. Tu jest moduł, który kupiłem do Yamahy, do setki, ale niestety nie pasował. Nie wiem, czy kiedykolwiek go użyję. A jeszcze tu mam gaźniki. Dwa. Tu już jest jakiś duży Mikuni. O, i od niego mogła być ta dysza. To jest prawdopodobnie tak, to jest od tego zestaw. Czyli to jest z Yamahy. A to jest Gürtner France, czyli to jest oryginalny gaźnik od 50 Peugeota Speedfighta. Francuski. Tą Yamahę to bym gdzieś w jedno miejsce dał. To żal, żeby się wszystko rozpiździło. Jest iglica. Są śrubki. Tak, to jest na pewno to. Także jest oryginalny
gaźnik od Yamaszki. Może pójdzie tutaj do pudełeczka. Po którymś Keichinie. Dobrze, sobie tutaj teraz wszystko ogarniemy. Uszczelki możliwe, że będą potrzebne. Jeszcze nie wiem. Świece. To mi będzie niepotrzebne. Tu jest od boostera oryginalny dolot powietrza. Dobra, tutaj też są części od boostera. Dobra, to można to wszystko tutaj już ładować z powrotem. No nie, martwi mnie to, że nie znalazłem. Tu muszę jeszcze wyjąć narzędzie, będę musiał ściągnąć magneto. Dobra. Co do ssania, to chyba zostaną te rzeczy, które są teraz tam na Aeroxie, i gaz, i ssanie. To jest pompa. Gaźnik. Niech sobie będzie tu. Komplet gaźników. Tam już wyjąłem sobie 21. Tylko czy tutaj mam jeszcze jakieś do nich cacyki? Nie. Tu będę musiał zaraz pierdolnik tutaj rozgarniać. O Jezu, jak mi się nie chce. Chyba nie będę tego wszystkiego dla was filmował. Nudy na pudy. Ciekawe, czy ten airbox jest od Aeroxa, czy od setki Yamaha 4VP. To chyba od setki. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, sprzątamy dalej. Już tu patrzyłem. Prawdopodobnie tak. Dzwony.
Ale jakoś mi się to łatwiej wszystko mieściło, a teraz zrobiłem pierdolnik. Znowu. I mi się to wszystko nie pomieści. Był porządek, znaczy o tyle o ile. I to teraz będzie burdel. Rolki, sprężyny, paski. O! Brawo. Przytrzepałem moją kupeczkę, więc na razie jeśli chodzi o napęd, to zostawiam sobie na później, sprężyny i tak dalej, to już regulacje, już jak silnik będzie złożony. Podsumowując, cylinder mam. Tego łożyska chyba nie będę zakładał, mimo że wygląda nieźle, bo mam nowsze i lepsze. Króciec mam. To tylko muszę kupić, jedyna rzecz, komplet uszczelek nowych Stage'a, żeby zamiast tych dać nowe. Jakieś podkładki tutaj widzę mam, różne. Nie wiem, czy koniecznie pod ten cylinder, czy pod inny. To się wszystko okaże. Mam gaźnik wyciągnięty już. Zdecydowałem, że jednak dam 21, żeby nie ograniczać za bardzo tego silnika. Oczywiście nie będzie wtedy tak ekonomiczny, ale no chcę. 21 to nie jest jeszcze. Mam mniejsze, to mam 17,5. Do 19 by mi się przydała, a raczej nie mam. Więc pójdzie 21 Delor, to oryginał. Filtr to jeszcze nie wiem, który. Czy pójdzie taki. Przymierzę się, czy ten to nie jest przypadkiem oryginał od Aeroxa. Czy będzie pasował. To już przy momencie składania sobie sprawdzę. Wkrótce jeszcze ten to wezmę, wytykuję. On tu jest na 2 blaszki, na 3 blaszki. Od Hondy chyba jest, bo to jest od Hondy. To są od Yamaha na pewno. Widać po kształtach. A tu jest Honda. I tam jest Honda. Czyli to jest Honda. To tutaj nie ma co z tym pierdzielić się. To idzie out. To idzie out z tego pudełka. To kiedyś usiłowałem zrobić, wydrukować prototyp do boostera. A w końcu kupiłem oryginał Ateny. Razem z całym kompletem. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko, jeśli chodzi o powietrze. Tutaj mamy starter elektryczny. Tutaj nie mamy nic. To są moje pudełeczka. Tu. Tutaj mamy Malossi sprzęgło odśrodkowe plus powiększonej wielkości nie pamiętam, jak to się nazywa, wypadło mi z głowy. Wiecie, o czym mówię. O, tutaj mi się pudełko rozpada. Widać, że to jest też robione na sztukę.
Dobra, tutaj mamy w środku cewkę i komputer od Aeroxa. Oryginał, więc to wróci z powrotem. Tutaj mam Top Performances kupiony, zanim wsadziłem Stage 6. To myślałem, że będzie jakiś szybszy ten skuter z tym wariatorem, ale jednak nie był. Więc mam tutaj nówkę sztukę. Zestaw jeździł chyba z 10 km albo ze 20, nie więcej. Do strojenia potem, do przyspawania, kruciec do sondy lambda, łożyska i uszczelniacze. Tutaj mam łożysko do stworzenia. Stworzeń użyję tamten co był, ale to łożysko wezmę, bo jest nowe praktycznie, jest posrebrzane. No i może tutaj od razu sobie przerzucę i pójdzie ten wał. Prawdopodobnie to jest Doppler, z tego co patrzyłem, ale 100% pewności nie ma. To jest ledwo używane, także będzie tu, na pewno pasuje. Sprawdźmy, czy to jest dyszka i dyszka, oczywiście. Dobrze. Także jest wszystko. Kupuję tylko uszczelki pod cylinder. Narzędzia wszystkie są. Można jechać z koksem.